Dzień dobry, witam Państwa na trzeciej części kursu obsługi oprogramowania PTV Visum. Na ostatnich zajęciach pod koniec nauczyliśmy się, w jaki sposób technicznie rysuje się odcinki. Dzisiaj omówimy metody rysowania sieci transportowej. Są różne podejścia do rysowania sieci transportowej. To, które zostanie wykorzystane, zależy przede wszystkim od autora modelu, ponieważ oba z tych podejść posiadają swoje wady, jak i zalety. Przedstawię teraz Państwu dwa podejścia, z czego wybierzemy jedno, to szybsze, niestety też posiadające swoje wady. No i polega to w szczególności na tym, w jaki stopniu szczegółowo będziemy chcieli naszą sieć odwzorować. Przedstawię Państwu ten problem na przykładzie może Alei Legionów w Gdańsku. Popatrzmy tutaj, jak wygląda układ drogowy. Mniej więcej w taki sposób. To skrzyżowanie możemy odzorować na różne sposoby. W sposób szczegółowy albo w sposób ogólny. Sposób szczegółowy polega na tym, że każdą jezdnię, którą tutaj mamy, podkreślam jezdnię, nie drogę, jezdnię, nie ulicę, tylko jezdnię, odzorujemy za pomocą jednego odcinka, jednego linka. W ten sposób musimy stworzyć jakieś punkty początkowe dla naszych odcinków na tym skrzyżowaniu. Popatrzmy, na przykład tutaj. Mamy dwa linki prowadzące w tym kierunku. Mamy dwa linki prowadzące w tym kierunku. I mamy także dwa linki prowadzące w tym kierunku i załóżmy tutaj mamy jeden link. Zróbmy to w taki sposób. Stawmy węzły tam, gdzie będziemy kończyć albo zaczynać nasze odcinki. Czyli tutaj potrzebujemy węzeł, tutaj potrzebujemy węzeł, tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj. I gdzieś tam dalej na kolejnych skrzyżowaniach, na przykład, to nie ma nawet znaczenia bardzo istotnego, zakończymy nasze odcinki. Czy to tutaj, być może dalej tutaj, to też inny przykład z Państwem zaraz omówię. I teraz do tych węzłów, które tutaj mamy, będziemy doprowadzać odcinki. Z racji tego, że przyjęliśmy w tym podejściu założenie takie, że odzorujemy jezdnię, to ta Aleja Legionów będzie miała dwa odcinki. Jeden odcinek będzie jednokierunkowy, powiedzmy w kierunku północnym, a drugi w kierunku południowym. Wybieram zatem linki, tryb dodawania i rysujemy nasz odcinek. Przy okazji jakiś tutaj kształt dodałem, to także sobie mówiliśmy ostatnio, i zachowuję tę drogę jako drogę klasy, na przykład główną. Tego, co teraz tutaj robimy, nie trzeba ćwiczyć razem ze mną. Prosiłbym o skoncentrowanie się, ponieważ będziemy wykonywać nasze podejście. To jest tylko takie wprowadzenie, a my będziemy kontynuować nasze prace z wykorzystaniem jednego podejścia, tego prostszego. Aczkolwiek oczywiście można sobie razem ze mną ćwiczyć. Tutaj tworzę odcinek jednokierunkowy z dołu do góry, w związku z tym muszę zaznaczyć close opposite direction i tutaj podkreślam, tak jak ostatnio to sobie omawialiśmy, ma znaczenie w przypadku odcinków jednokierunkowych, z której strony zaczynam, i po której stronie kończę. Czyli jeśli ma być odcinek z dołu do góry, dopuszczony w tym kierunku z dołu do góry, to tak powinienem go rysować. I to będzie droga klasy głównej. To samo robię w kierunku przeciwnym i tutaj właśnie zaczynam od góry, ponieważ zgodnie z tym kierunkiem będą się przemieszczały samochody i kończę na węźle. Tutaj widzimy, że automatycznie został zaznaczony pistaszek, ponieważ było to ostatnie moje ustawienie, że ma być to droga jednokierunkowa. Niech będzie też główna. OK, co dalej? Łączę ze sobą te węzły w ramach tego skrzyżowania. Też będzie to oczywiście ruch jednokierunkowy z zachowaniem jakiegoś kształtu nawet. No, mniej więcej tak to wyszło. No i kontynuuję przebieg moich dróg dalej. Pamiętając o tym, żeby rysować odcinki w odpowiednich kierunkach. W odpowiedniej kolejności. Dobrze.
I tutaj jeszcze nie wstawiłem węzła, w związku z tym to robię. Mam tryb dodawania, wstawiam węzeł, wracam do trybu dodawania odcinków i dodaję tym razem odcinek drogi dwukierunkowej. Tak, żeby było inaczej. Tym bardziej, że faktycznie tutaj tylko na tym krótkim odcinku mamy dwie osobne jezdnie. Czyli żeby to była droga dwukierunkowa, odznaczamy ten fistaszek. Zmieniam nawet klasę techniczną, ponieważ mamy tutaj inny kolorek, niech to będzie droga zbiorcza. Klikam OK. No i przy okazji także to, co Państwu obiecałem, przećwiczymy sobie także tworzenie tutaj przejścia na drogę dwukierunkową, droga główna. Nie jest oznaczony fistaszek, czyli jest to droga dwukierunkowa, czyli bardzo dobrze. I w ten sposób mamy odzorowany fragment sieci transportowej. Oczywiście powinniśmy to kontynuować, gdybyśmy wybrali taki sposób. To podejście jest bardzo szczegółowe i polega na tym, że my bardzo szczegółowo odzorujemy każde skrzyżowanie. To wymaga oczywiście dodatkowego klikania, aczkolwiek bardziej sam wynik, który potem osiągamy, jest bardziej zbliżony troszeczkę do rzeczywistości, ponieważ faktycznie tu w rzeczywistości występują dwie jezdnie, tak? W rzeczywistości także zatem te kilometry, które pokonują nasze pojazdy, one są bardziej precyzyjne, kiedy robimy to właśnie w taki sposób. W podejściu uproszczonym niestety tego nie ma, nie jest to tak precyzyjne, ale jednocześnie jest znacznie szybsze, co sobie zaraz jeszcze omówimy. No dobra, może po prostu przejdźmy do omówienia tego drugiego przykładu. W jaki sposób mogę to zrobić? Po prostu usunę te odcinki wszystkie, które stworzę i odwzoruję nasze skrzyżowanie, odwzoruję nasze skrzyżowanie właśnie w sposób uproszczony. W ten sposób uproszczony będziemy stosowali celem przyspieszenia właśnie naszych prac. Podejście uproszczone polega na tym, że my będziemy koncentrowali się na drogach, na ulicach nie zaś na jezdniach. Czyli na przykład Aleja Legionów jest to jedna droga, jedna ulica. Zatem stawiamy węzeł gdzieś na przykład na środku tego skrzyżowania. Stawiamy węzeł na środku tego skrzyżowania. Tutaj przy Adama Mickiewicza ulicy stawiamy także węzeł, już go sobie tutaj zostawiłem z poprzedniego podejścia. I tutaj także chyba został węzeł taki wstawiony tutaj na Stanisława Wyspiańskiego. No i teraz podejście uproszczone polega na tym, że rysujemy po prostu, nie patrząc do końca na ten podkład mapowy, oczywiście jeśli tam zachowujemy kształt, odcinek drogi dwukierunkowej, ponieważ to faktycznie jest to droga dwukierunkowa w odpowiedniej klasie technicznej. W taki sposób. Tutaj także mamy drogę dwukierunkową i tutaj także mamy drogę dwukierunkową. Tutaj ten odcinek Bolesława Chrobrego także jest odcinkiem dwukierunkowym. Gdybyśmy mieli podkład online i byśmy zbliżyli tutaj, to byśmy zobaczyli, że ta strzałeczka dotyczy tego małego fragmentu i sieci, tego fragmentu odcinka, gdzie tutaj faktycznie jest rozdzielenie jakby na dwie jezdnie. To w tym przypadku pomijamy. Dalej już mamy drogę dwukierunkową. W związku z tym tutaj także rysuję naszą sieć. Niech to będzie droga zbiorcza. I w ten sposób mamy znacznie mniejszą liczbą kliknięć odzorowane to skrzyżowanie w taki sposób uproszczony. Pod względem funkcjonalnym właściwie jest to samo. Pod względem utrzymanej szczegółowości pod koniec naszej pracy, no to jest troszeczkę gorzej, no ale być może kiedybyśmy chcieli na przykład odzorowywać organizację ruchu na tym skrzyżowaniu, to takie podejście z jednym węzłem jest znacznie prostsze. Gorzej na przykład, jeśli mamy tworzyć transport zbiorowy, co przekonamy się później, że wtedy trzeba zwracać szczególną uwagę, w jaki sposób odzorujemy przystanki, po której stronie one są. Zazwyczaj przystanki wstawia się jako dwukierunkowe. W tym przypadku, ponieważ mamy jeden odcinek, kiedy wstawiamy jakiś przystanek dwukierunkowy, czyli ten domyślny, a w rzeczywistości ten przystanek występuje tylko w jednym kierunku, to trzeba będzie to odpowiednio zaznaczać, odznaczać. Do transportu zbiorowego oczywiście sobie przejdziemy na innym z kolejnych naszych spotkań. Także, tak jak powiedziałem, na
w naszych tutaj zajęciach, na naszym kursie będziemy stosowali to podejście uproszczone, ponieważ głównym celem przecież jest nauczenie Państwa obsługi oprogramowania, tworzenia całego modelu transportowego, a nie jest celem to, żebyście Państwo teraz siedzieli przez być może nie wiem, kilka godzin albo nawet kilka dni i odzorowali szczegółowo naszą sieć transportową. Ok. Nawet ten fragment sobie zostawię. Nie jest on jakoś źle zrobiony, spełnia nasze założenia, w związku z tym myślę, że może zostać. No i przyjmijmy sobie następujące założenia, że mamy nasz obszar. Ten obszar składa się, tak jak powiedzieliśmy, z różnych odcinków, dróg i nie tylko, o różnych klasach technicznych. Żeby teraz nie siedzieć nad mapą, nie zastanawiać się, która droga jest główna, która droga jest zbiorcza, która jest lokalna i tak dalej, przyjmiemy sobie założenie takie, że wszystkie drogi, które mają ten kolor taki czerwony, bordowy, na przykład tutaj Jana Skolna, właściwie Marynarki Polskie powinny być, tutaj to jest błąd, Jana Skolna się zaczyna wcześniej, to będą drogi klasy głównej przyspieszonej. Wszystkie drogi pomarańczowe to będą drogi klasy głównej. Wszystkie drogi żółte, tak jak tutaj żeśmy to rysowali, to będzie droga klasy zbiorczej, a białe drogi to będą drogi klasy lokalnej. Celem naszym jest, i tutaj to jest zadanie dla Państwa po skończeniu naszego dzisiejszego spotkania, odzorowanie wszystkich dróg klasy GP, czyli tych czerwonych, wszystkich dróg klas G, czyli głównych, oraz wszystkich dróg klas Z, czyli zbiorczych, a także ważniejszych dróg lokalnych. Tutaj pozostawiam już to Państwa intuicji, które drogi są ważniejsze, które nie. Dobrze sobie wybrać obszar, który faktycznie najlepiej znamy, czyli jeśli ktoś jest na przykład z Gdyni, to najlepiej jakby pracował na obszarze Gdyni, czyli podkładzie pierwszym. Jeśli ktoś jest z Gdańska, to albo w podkładzie trzecim, albo ewentualnie drugim, po to, że będzie po prostu dzięki temu prościej odzorować ten obszar, po prostu znając go z życia codziennego. Zwłaszcza jeśli chodzi o transport zbiorowy, później o przystanki tego transportu zbiorowego, albo już niedługo, jeśli chodzi o organizację ruchu, albo nawet teraz, jeśli chodzi o to, które odcinki są jednokierunkowe, które nie, ponieważ jak widzimy, czasem trafiają się takie niuanse, że te strzałeczki nie do końca mówią prawdę. Oczywiście nikt nie będzie Państwa weryfikował pod względem tej poprawności tutaj, tak jak powiedziałem, my tutaj uczymy się oprogramowania na jakimś przykładzie, aczkolwiek im bardziej szczegółowo to zrobimy, im bardziej poprawnie, to tym bardziej ten wynik będzie, myślę, dla nas w jakimś stopniu satysfakcjonujący. No dobra, to przejdźmy może razem przez podejście do tego, od czego zacząć, bo mamy omówione jakieś skrzyżowanie, w jaki sposób można tworzyć z różnymi podejściami. My wybieramy to podejście uproszczone. No i zastanówmy się teraz, jak podejść do naszego problemu. Moje podejście jest takie, że ja zaczynam na przykład rysowanie sieci transportowej od tych dróg, które mają najwyższą klasę techniczną. Czyli na przykład, jeśli mamy drogę tutaj Jana Skolna, Marynarki Polskiej w sumie, no to zaczynamy od stawiania węzłów w tych miejscach, gdzie przewiduję, że będzie skrzyżowanie. To już o tym mówiliśmy też poprzednio, na poprzednim spotkaniu, że tak jest najwygodniej, aczkolwiek i tak nigdy nie jestem w stanie zapewne przewidzieć, w których miejscach faktycznie te skrzyżowania będą wykorzystywane w moim modelu. Pierwszy węzeł wstawiam na granicę, ponieważ tutaj będą się kończyć i zaczynać nasze odcinki. Kolejny węzeł wstawię na przykład tutaj, ponieważ jest tutaj wjazd do biurowca i też na taki mały, powiedzmy, stadion. Tutaj mamy skrzyżowanie z ulicą Twardą, proszę bardzo. Tutaj ten wielki węzeł traktuję jako jedno skrzyżowanie, ponieważ tak jak powiedziałem, stosuję podejście uproszczone. Czyli wstawiam na przykład tutaj węzeł. Dalej szukam kolejnego skrzyżowania, jest to skrzyżowanie z ulicą na Ostroju Reja. Także wstawiam tutaj węzeł, pozwolę sobie wstawić gdzieś obok, żeby on był bardziej dla Państwa widoczny. I tutaj mamy wiadukt, kolejne skrzyżowanie w tym miejscu, Załogowa, proszę bardzo, tutaj Załogowa znowu, Marynarki Polskiej,
niech będzie, że tutaj to pomija może wjazdy, ale tutaj to uwzględnia na przykład. Widzą Państwo, to jest takie na razie podejście dosyć ogólne. Tutaj mamy skrzyżowanie obecne z tunelem, rondo z tunelem pod Martwą Wisłą. Tutaj to jest starszy podkład mapowy, jeszcze tego nie ma skrzyżowania na nim, ale też sobie uwzględnimy także ten fragment sieci transportowej. No i dalej tutaj jeszcze wstawiam węzeł, tutaj jeszcze do banku jest wjazd do innych sąsiadujących obiektów. I jeszcze tu ostatni. No i zakładam, że wstawiłem wszystkie węzły z taką stopnią szczegółowości, która na razie uważam, że mi wystarczy. Ewentualnie potem uruchomię klawisz F8 i będę po prostu wstawiał na odcinkach dodatkowe węzły, które będę potrzebował. Przejdźmy zatem do rysowania samych odcinków, czyli wybieram linki, tryb dodawania i zaznaczam sobie pierwszy mój węzeł. Niech Państwo zwrócą uwagę w taki sposób, że jak przygotowuję mój ekran już do pracy, już odruchowo, niestety czasem zapomnę o tym powiedzieć i to podkreślić, w taki sposób, aby mógł tutaj rozpocząć i tu zakończyć rysowanie mojego odcinka, ponieważ jeśli zacznę tutaj rysowanie, no to mam potem problem, jak tam przesunąć ekran, bo jeśli ja kliknę inaczej myszką, to przerwę rysowanie. Można się przed tym uratować, zaraz Państwu pokażę w jaki sposób. Ale no, domyślnie, że było mi wygodniej, ponieważ nie potrzebuję większej precyzji, zostawiam zooma na takim poziomie, jaki tutaj jest widoczny. W związku z tym wybieram linki, tryb dodawania, klikam, pierwszy węzeł, tutaj nie ma żadnych załamań, w związku z tym od razu doprowadzam mój odcinek do kolejnego węzła. Wybieram, że jest to droga główna przyspieszona, ponieważ jest to droga czerwona, tak się mówiliśmy, że metodą znowu uproszczoną odzorowujemy, że klasa zależy od koloru na mapie. Jest to droga dwukierunkowa, w związku z tym fistaszek nie jest zaznaczony, klikamy OK. I mam odzorowany już pierwszy odcinek, już tak zgodnie z naszą procedurą. Następnie dalej, tu mamy lekkie załamanie, w związku z tym wstawiam tutaj shape'a tymczasowego i kolejne skrzyżowanie będzie tutaj. Na szczęście program zachowuje, że to jest trasa główna przyspieszona, w związku z tym nie muszę za każdym razem tego wybierać. To też jest właśnie ten powód, dla którego zaczynam rysowanie sieci od podejścia, że najpierw wzorowuję dane klasy techniczne, od tej najwyższej, ponieważ jest zwyczaj ich najmniej po prostu i jednocześnie budują mi szkielet sieci transportowej, no dopiero potem przechodzę na inne klasy techniczne. Ponieważ bym miał zmieniać raz tak, po prostu wydłużam swoją pracę i jest to po prostu mniej wygodne, moim zdaniem. Następnie tutaj przez środek mniej więcej, ponieważ stosujemy metodę uproszczoną, przeprowadzam moją drogę Marynarki Polskiej i tutaj dalej przechodzę na tą jezdnię, tak jak powiedziałem, tutaj tylko i wyłącznie ze względu na to nie umieściłem na środku tego węzła, żeby było to dla Państwa lepiej widoczne. Kontynuujemy rysowanie mojej drogi. No i właśnie, tutaj powiedziałem Państwu o tym przygotowaniu ekranu, żebym widział od razu to, co jest dalej. Załóżmy, że Państwo próbują rysować w taki sposób, że nie widzimy węzła, na którym skończymy. Kiedy rozpoczynamy rysowanie węzła i próbujemy przesunąć ekran, no to już w tych nowszych wersjach widać tutaj, że da się to zrobić dosyć swobodnie. Ale jeśli korzystają Państwo ze starszych wersji, to nie da się przesunąć ekranu za pomocą dodatkowego przycisku myszy. Ale na szczęście ratują nas klawisze kierunkowe na klawiaturze, dzięki którym możemy przesuwać nasz ekran do góry, w lewo, w prawo. Jednocześnie zoom także powinien być możliwy do aktywowania, w związku z tym możemy łatwo się w ten sposób uratować. Także tutaj wielkiej filozofii także nie ma. No i odzorowujemy po kolei naszą sieć transportową w taki właśnie sposób. Oczywiście to moje podejście, które tutaj stosuję, to jest podejście, które ja uważam za wygodne. Jeśli Państwo wolą odzorować na przykład dany fragment, zaczynając na przykład od tego, z środka nawet, tak, tutaj odzorować najpierw drogi lokalne, potem zbiorcze, potem takie główne, to jest pełna dowolność. Mogą Państwo robić jak Państwu wygodnie, jak Państwo sobie życzą. Pozwolę sobie skończyć rysowanie tej drogi głównej przyspieszonej, żeby jeszcze co nieco wspólnie omówić. Mamy zatem narysowaną taką drogę, mogę wyłączyć podkład, wtedy widzę na przykład naszą drogę, same nasze odcinki, które do tej pory narysowałem.
Przejdziemy sobie na kolejnym naszym spotkaniu do kolorowania sieci, żeby też za kilka kroków było nam wygodniej i czytelniej rozpoznać, które odcinki są jakiej klasy, żeby to było bardziej wyraźne, bardziej czytelne, jednocześnie z racji tego, że pracujemy na tym podkładzie, który jest dosyć żywy pod względem kolorów, to także będzie nam przez to wygodniej. Ale na razie jeszcze się rozkręćmy i narysujmy co nieco z wykorzystaniem tego, co tutaj obecnie mamy. Pewnym elementem, bo obszarem problematycznym może być na przykład sytuacja taka, jaką mamy tutaj, czyli Aleja Zwycięstwa, trakt konny. Pytanie, jak to odzorować. To znowu zależy tylko i wyłącznie od naszych założeń. Ja wychodzę z założenia takiego, że są to dwie osobne jakby drogi, one mają osobne znaczenie, to jest bardziej droga obsługująca obszar przyległy, to jest bardziej droga obsługująca ruch tranzytowy. Dodatkowo mają inne nazwy, więc tym bardziej dla mnie przemawia argument za tym, żeby odzorować te dwie drogi, te dwie ulice z wykorzystaniem osobnych odcinków. Czyli na przykład rozpoczynamy znowu od granicy mapy, nowy tryb dodawania, stawiam tutaj węzeł. Podkreślam, że ja nie chcę odzorować każdej jezdni z osobna, tylko każdą drogę. Czyli mamy Aleja Zwycięstwa jako jedną drogę, mam tutaj skrzyżowanie znowu z Wyspą Centralną, stawiam tu na środku, ponieważ to sobie podejście uproszczone. Stawiam na środku węzeł, dalej tutaj pominę sobie na ten zjazd do stacji benzynowej, mamy tutaj skrzyżowanie przy Operze Bałtyckiej, stawiam tutaj także węzeł, tutaj mamy skrzyżowanie z Konarskiego, mamy tutaj skrzyżowanie z Piramowicza, mamy tutaj przejazd, który pozwala nam między innymi wjechać na Politechnikę Gdańską od tej strony, od strony Centrum Gdańską, w związku z tym też sobie to uwzględnię i dalej kontynuuję na przykład tutaj kolejne skrzyżowanie wstawiam i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji ten węzeł pozwoli mi właśnie na tworzenie dodatkowej drogi, dodatkowego odcinka wzdłuż traktu konnego. I do tego oczywiście będę potrzebował kolejnych węzłów, w tym na przykład tutaj także widzę już, że będę potrzebował węzeł umożliwiający wyjazd na Rotowicza na Aleję Zwycięstwa, na przykład potem wyjazd na Hallera, co już będzie tworzyć jakieś problemy, ponieważ z Narutowicza nie możemy skręcić w lewo w rzeczywistości i do tego będziemy musieli przejść, kiedy będziemy edytowali możliwe relacje skrętne albo po prostu organizację ruchu na skrzyżowaniach. To jest też temat jednych z naszych kolejnych spotkań. Dobrze, i dalej odwzoruję może Traugutta w sposób uproszczony znowu mniej więcej na tej wysokości. I tutaj Kiri Skłodowski i kończę na granicy mapy. Dobrze, i teraz narysuję może te odcinki. To jest droga pomarańczowa, w związku z tym przyjęliśmy, że to jest droga główna. Ok, rysuję dalej. Kolejne skrzyżowanie mam przy Operze już. Droga główna, pięknie. Dalej Konarskiego. I już przyspieszając uruchomię klawisz Enter, żeby nie musiał za każdym razem szukać przycisku OK myszką. I zakończę na razie tutaj z lekkim załamaniem. Zakończę na skrzyżowaniu z ulicą Miszewskiego do Studzienki. No i wracam tutaj do tej sytuacji z traktem konnym. Po pierwsze, muszę zrobić niektóre powiązania z traktem konnym. Po drugie, muszę przywiązać ten trakt konny tutaj do naszej Alei Zwycięstwa, czyli właściwie już zaraz do Grunwaldzkiej. W związku z tym muszę znowu tryb dodawania uruchomić i z racji tego, że trakt konny jest ulicą jednokierunkową, no to muszę zwrócić uwagę, w którym kierunku będę rysował ten fragment sieci transportowej. Zaczynam zatem od tego miejsca i taki kształt mniej więcej odzorowujący ten przebieg na podkładzie staram się tutaj pokazać. Jest to kolor żółty, w związku z tym wybieram drogę zbiorczą i zaznaczam, żeby program zamknął kierunek przeciwny, ponieważ jest to droga jednokierunkowa. Następnie kontynuuję rysowanie mojej sieci, aż dojdę do granicy mapy.
tutaj mamy przejazd. W tym miejscu nie mamy przejazdu, w tym miejscu mamy przejazd. Jest to przejazd, przedłużenie drogi lokalnej, w związku z tym tutaj także daje przejazd jako droga lokalna, który jest dwukierunkowy, jak mam nadzieję wiemy z codzienności naszej. I dalej taki przejazd występuje także na ulicy Trogutta, która także jest drogą lokalną, w związku z tym to powiązanie możemy wykonać także w ramach drogi lokalnej. To nie ma do końca dużego znaczenia, czy to będzie powiązanie jako droga zbiorcza, czy lokalna. Tutaj proszę nad tym się nie zastanawiać zbytnio długo, po prostu trzeba coś przyjąć. Ja akurat tutaj przyjąłem w taki sposób. No i mamy odzorowaną, Państwo widzą, kolejny fragment sieci. Powoli już się to powiększa, nabiera powoli kształtów. Oczywiście bez omawiania tego można to robić znacznie szybciej. Państwo także ćwicząc to podejście będą zapewne przyspieszali z tymi pracami. Ale widzę tutaj, na przykład popełniłem jakiś błąd. Na przykład tutaj nie uwzględniłem skrzyżowania z tą ulicą Getta Warszawskiego i wstawiłem węzeł, ale nie przywiązałem go, nie zauważyłem go po drodze. To jest właśnie problem także z parametrami graficznymi, jakie tutaj mamy w domyśle. No i co należy zrobić, już mam nadzieję Państwo pamiętają z poprzednich zajęć, czyli zaznaczamy na odcinek, wyświetlamy klawisz F8 albo dla przypomnienia prawy klawisz myszy i opcja podział o skrócie klawiszowym F8 i przywiązuję ten nasz odcinek do tego węzła. I w ten sposób już to przeoczenie zostało naprawione. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tutaj dla omówienia z Państwem tak być może problematycznego obszaru, gdzie być może Państwo by się zastanowili, jak do tego podejść, przerwałem swoje podejście, że najpierw wzoruję wszystkie drogi GP, potem G, potem Z. Bo tutaj oczywiście w kolejnym kroku powinienem odzorować te drogi wszystkie, które są powiązane z tym traktem konnym, czy też Aleją Zwycięstwa. No dobrze, to kontynuujmy może jeszcze chwilkę wspólnie, albo może przejdźmy w tym kierunku, że powiązać są te dwie drogi. Tutaj skrzyżowanie kliniczna Hallera, Piramowicza, Konarskiego, Trubadurów, Towarowa. No i narysujmy to sobie może. Droga pomarańczowa, czyli łuk. No dobrze. Celem Państwa powinno być osiągnięcie około 700 od 700 do 1000 odcinków na całej sieci. To jest taki średni wyznacznik już, który zauważyłem prowadząc tego rodzaju kursy. Taka liczba odcinków wystarczy nam do takiej wygodnej, pełnej pracy do końca naszych zajęć. Aczkolwiek trzeba to zrobić z rozsądkiem jakoś, żeby nie było sytuacji takiej, że na przykład Państwo tutaj ulokują, nie wiem, na przykład 400 odcinków, ponieważ bardzo szczegółowo odzorowują ten fragment sieci, a na przykład tutaj będzie, nie wiem, tylko 20, tak? Powinniśmy zachować tę gęstość odcinków równomierną. Jednocześnie proszę, także chyba, że Państwo mają ochotę, być może tak też jest, nie trzeba odzorować wszystkich konkretnie odcinków, tak? Wystarczy na przykład tylko odzorować te białe, na przykład, które są grubsze, albo te białe, po których funkcjonuje transport zbiorowy, ponieważ nam się potem to może przydać. Proszę zatem nie poświęcać za to za dużo czasu. Na przykład ja nie mam zamiaru na przykład odzorować takich odcinków. Nawet patrząc na to, że to jest odcinek tutaj ślepy, to myślę nawet tego fragmentu tutaj bym nie odzorowywał, bo po co? Nie wypełniało żadnego ruchu takiego tranzytowego. Nie jest to istotny fragment dla sieci transportowej miasta. Tworzymy model w takiej skali, a nie w skali na przykład takiego osiedla, które tutaj mamy. Gdybym stworzył model taki, jak tutaj tylko widać, czyli tylko dla tego obszaru, to oczywiście bym bardziej to szczegółowo odzorował. Na nasze potrzeby nie ma takiej konieczności. Także tutaj tego rodzaju problemy pozostawiam Państwu do wyczucia, które odcinki sieci transportowej są bardziej istotne, które nie, tak jak już wcześniej powiedziałem. Tak jak powiedziałem też, zależy nam na tym, żeby ta sieć była równomiernie
odzorowana pod względem gęstości. No dobrze, także myślę, na tym zakończymy tę część. Ja postaram się odzorować tę sieć transportową również w taki sposób, aby można było dla Państwa prowadzić ten kurs w miarę wygodnie. I na kolejnej części przejdziemy sobie już do kolorowania naszej sieci transportowej. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną część.